Wakacje to taki okres, kiedy każdy z nas szuka przyjemnej, lekkiej lektury i taką lekturę chciałabym Wam dzisiaj polecić, a właściwie dwie takie lektury. Oczywiście pozostajemy w temacie polskim i obie lektury będą o Polsce. Ja jestem Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a poza polskim kocham wszystkie możliwe języki świata, a to jest Płynnie po polsku, kanał dla uczących się języka polskiego. I nie tylko. Po pierwsze, chodzi o książkę Bernarda Newmana pod tytułem Rowerem przez drugą RP, czyli przez drugą Rzeczpospolitą. Bernard Newman nie był to oczywiście polski pisarz, tylko angielski. Bernard Newman był Anglikiem i poza tym, że był pisarzem, był też podróżnikiem, więc relacjonował swoje podróże. W książkach opisywał bardzo często, jak podróżował po danych krajach. Opisał też właśnie swoją podróż po ówczesnej Polsce, która wtedy w latach 1918-1945, przypominam, nazywała się drugą RP, drugą Rzeczpospolitą. Dzisiaj taki kraj już, moglibyśmy powiedzieć, nie istnieje, bo do drugiej RP należały też tereny, które dzisiaj nie wchodzą w skład Polski, jak Wilno, Lwów. I po tych terenach jeździł Bernard Newman na rowerze. Jest to absolutnie fascynująca opowieść, napisana z fantastycznym angielskim, ironicznym humorem. Bernard Newman opisywał też nie tylko swoje kolejne etapy podróży, bo podróżował przez cały kraj, opisał swoją relację z Gdańska, z Krakowa, ze Śląska, z Warszawy. Opisał też swoje zmagania z nauką języka polskiego, co dla mnie było absolutnie chyba najciekawszym fragmentem. Nie mógł nadziwić się, że mamy aż tyle deklinacji, ale opisywał też swoje potknięcia, ale też swoje małe sukcesy. Dlatego myślę, ta książka jest fantastycznym wyborem na wakacje, bo jest bardzo, bardzo lekka, bardzo przyjemna, a jednocześnie możemy bardzo dużo się o Polsce i o polskim dowiedzieć. Myślę, że jest szczególnie interesująca, jeśli możecie przeczytać ją w oryginale, bo jest napisana w oryginale oczywiście po angielsku. Ja czytałam ją po polsku i też polecam, bo tłumaczenie było naprawdę bardzo, bardzo dobre. Poza opisywaniem też kolejnych regionów czy miast, Bernard Newman skupiał się bardziej na spotkaniach z ludźmi, na takich konkretnych epizodach z życia codziennego tego miasteczka, w którym był, tej wsi czy tego miasta. I myślę, że to też sprawiło, że ta książka stała się takim obrazem tego, jak wtedy żyli Polacy, co jedli na śniadanie, gdzie pracowali, jak się zachowywali, co było dla nich dziwne i co dla Anglika wtedy w Polsce i w Polakach było dziwne. Drugą lekturą, którą chciałabym Wam polecić, jest reportaż Zbigniewa Rokity pod tytułem Kaiś, opowieść o Górnym Śląsku. Książka może troszkę trudniejsza niż poprzednia, tym razem książka napisana w oryginale po polsku, polskiego autora i o Polsce znowu, a konkretnie o Górnym Śląsku, czyli jednym z regionów Polski. Myślę, że ta książka jest ciekawa nie tylko dla obcokrajowców, ale też dla Polaków, bo ja dowiedziałam się z niej bardzo, bardzo dużo. Przyznam się szczerze, że sięgnęłam po nią bez przekonania. To znaczy musiałam się zmusić do tego, żeby zacząć ją wreszcie czytać, ale nie zawiodłam się. Była naprawdę rewelacyjna i nie spodziewałam się, że będzie tak lekka, tak przyjemna w czytaniu. Raczej reportaże kojarzą mi się ze stronami wypełnionymi dużą ilością informacji, tak dużą, że po kilku stronach nie jestem w stanie czytać dalej i muszę je odłożyć. Oczywiście bardzo lubię reportaże, ale jest to po prostu taka informatywna lektura często. Ten reportaż był napisany jak historia, właściwie trochę jak powieść i myślę, że dlatego tak miło mnie zaskoczył, bo czułam się, jakbym była
naprawdę zagłębiona w tej lekturze, zagłębiona w historii. I naprawdę historia rodzinna, bo jest to rodzinna historia, bardzo mnie wciągnęła. To takie nowe słowo może. O książkach często mówimy, że są wciągające, wciąga nas coś, czyli są bardzo, bardzo interesujące. Nie możemy się od nich oderwać. I to tyle z moich dzisiejszych poleceń. Bardzo krótko i bardzo szybko, ale mam nadzieję, że z tych 2 pozycji wybierzecie sobie jakąś na Wasze wakacje, żeby czegoś się o Polsce dowiedzieć i może przeczytać jakąś z tych książek po polsku. Dajcie mi znać w komentarzach, jaka jest Wasza lektura na wakacje. Mam nadzieję, że jest to coś po polsku, albo chociaż, że jest o Polsce. I my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, pa.